Dzień dobry. Zastanawiałem się, jak zacząć ten odcinek i stwierdziłem, że zrobię to z windy, ponieważ bardzo mi się podobają te takie oldschoolowe kamienice w jednym z guest house'ów, w którym się zatrzymałem. Teraz możecie zobaczyć sobie na przebitce dziedzińczyk. Zapraszam na vloga, w trakcie którego pokażę Wam taką ciekawą w mojej ocenie listę punktów, które możecie tu odwiedzić. Ja naciskam windę. Drzwi się zamknęły. Winda jest mała. Pamiętam jeszcze, jak byliśmy z Gosią w Kijowie, to nie dało się do windy wejść wózkiem, była tak wąska. Pamiętam, no mega old school. Dobra. 0. Oj, tu się tak mniej więcej stoi. Ciasno. Zaczynamy. Słuchajcie, różne kawiarnie w życiu widziałem, ale New York Cafe w Budapeszcie jest totalnym sztosem. Jest to obowiązkowa pozycja dla każdego z Was, żeby tu przyjść rano na kawę, wydać 10 euro 8 za cappuccino, ale żeby zobaczyć to miejsce, bo jest niesamowite. Naprawdę. W życiu nie byłem w tak klimatycznej lokalizacji. Jest ona uznawana za jedną z najpiękniejszych kawiarni na świecie i potwierdzam, że to miejsce dokładnie tak wygląda. Idę sobie teraz po schodkach. Można nagrywać, wszystko fajnie. Zaraz napiję się mojej pysznej kawusi, ale wygląda to mega czadersko. Raz jeszcze polecam. Ponieważ jest tu tak zajebiście, to nawet nie musieli mnie przekabacać, żebym sobie zamówił gold cappuccino. A co mi tam? Trzeba dobrze zacząć dzień z wysokiego C. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest faktycznie posypane jakimś takim złotem. O, proszę bardzo, zabieram się za konsumpcję. Mam jeszcze pancake'i i śmigamy dalej do równie ciekawego miejsca. Klasyka gatunku, bo oczywiście nie trafiłem w pogodę, no ale tanie podróżowanie wiąże się właśnie z tym, że bilety kupujemy nie w sezonach turystycznych, tylko tak jak ja na przykład w listopadzie i no cóż, albo się trafi, albo się nie trafi. Ja za swój bilet zapłaciłem 100 zł, więc naprawdę bardzo dobra opcja. No i teraz o biletach. Możecie się do Budapesztu dostać na różne sposoby. Oczywiście tym najpopularniejszym środkiem komunikacji będzie zapewne samolot. Natomiast to, co ja Wam polecam z takiego organizacyjnego punktu widzenia, to ściągnięcie sobie aplikacji Budapest Go. Dlaczego? Dlatego, że jak wysiądziecie na lotnisku, zamiast gdzieś tam latać, szukać automatów z biletami, możecie ten bilet zakupić sobie online'owo i wychodząc z lotniska udać się prosto do autobusu. Bilet trzeba zwalidować, skanuje się QR kod, który jest na autobusie, albo robi to kontroler przed wejściem. I tak samo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o takie bilety do metra 24-godzinne. Zapamiętajcie sobie, że 10 000 forintów to jest mniej więcej 100 zł. Za ten bilet autobusu 100 który jedzie z lotniska bezpośrednio do centrum, zapłacicie 17 zł. Jest to bilet jednorazowy. Natomiast jeżeli chodzi o metro, 24-godzinny bilet kosztuje 28 zł. Też go można nabić na tej aplikacji. Nie musicie go już walidować. Jeżeli Was złapie kontroler, pokazujecie QR kod i możecie sobie śmigać do woli we wszystkich środkach transportu. A do metra w Budapeszcie jeszcze wrócimy trochę później. To jeszcze zanim przeniosę się dalej, przecinałem sobie park i mamy tutaj pomnik Józefa Wysockiego, który był generałem Legionu Polskiego, walczył o wolność Węgier w latach 1848-49. Miły akcent. No myślę, że takich rzeczy, symboli pewnie będzie więcej, no bo jak wiemy, Polak, Węgier, dwa bratanki. I do bitki, i do szklanki, tak? Czy szabli, do szklanki. No. Myślę, że jedną z takich super ciekawych miejscówek jest hala targowa w Budapeszcie, która powstała w 1897 roku. Jak widzicie, przypomina trochę dworzec kolejowy i w ogóle ona powstała jeszcze w czasach, kiedy granice należały do miasta Pesztu. Bo jak wiecie, Budapeszt powstał z połączenia trzech miast: Budy, Pesztu i Obudy. Tym samym jestem teraz na terenie starego Pesztu. W hali będziecie oczywiście mogli zakupić produkty spożywcze, będziecie mogli skorzystać z food courtów, czyli miejsc przeznaczonych do jedzenia, ale też różnego rodzaju magnesy, ciuchy itd. Sama miejscówka bardzo atrakcyjna pod kątem takim wizualnym i myślę, że zdecydowanie warto tu wstąpić na kilka czy kilkadziesiąt minut. Budapeszt, jak wiecie, jest miastem mostów. Ja lubię ten zielony, już kiedyś byliśmy na nim z Gosią. I prowadzi on do wzgórza Gellerta, na które wejdę, chociaż pogoda jest kiepska. Wczoraj było ładnie, więc na pewno jakieś ujęcia dronowe Wam zaprezentuję. No a teraz łaźnie.
Dobra, słuchajcie, najlepszy komentarz wygrywa. Żeby tu wejść, trzeba mieć czepek, o czym nie miałem oczywiście pojęcia. Na szczęście można go kupić za 400 forintów, więc pamiętajcie o tym. Baseny są naprawdę ekstra. Wydaje mi się, że te drugie w Budapeszcie ciekawsze, ale w sezonie letnim, no bo teraz jak jest zima, to tutaj również nie da się wyjść na zewnątrz. Natomiast wewnątrz wygląda to super. To coś potrzebne do lepienia pierogów zakładamy tylko do basenu. Jeżeli wyjdziecie do jakichś jacuzzi czy innych takich tutaj przygotowanych miejsc, no to nie musicie już tego zakładać. Za bilet zapłacicie 100 zł. Sugeruję robić to z wyprzedzeniem, to znaczy bukować to na internecie, żebyście mieli pewność, że dostaniecie się do środka. Dobra, wychodzę stąd i zdejmuję to z głowy. Zobaczcie, jaką miałam tutaj w ogóle oldschoolową szafeczkę. Wziąłem bilet z taką kabiną zamykaną, ponieważ mam sprzęt. Nie chciałem tego zostawiać, do niego się trochę więcej dopłaca, niedużo, więc sugeruję Wam, żebyście sobie taką kabinę domówili. Można się na luzie przebrać i zostawić wszystkie Wasze rzeczy. Lubię takie miejsca, natomiast takie miejsca pokazują mi, jak bardzo jestem zalany i ile jeszcze muszę, jak dużo jeszcze muszę pobiegać, żeby dojść do jakiejś dobrej formy. Ale jak mam nie być zalany, jak wczoraj zjadłem na śniadanie jajecznicę, później wrapa, a zakończyłem burgerem, frytkami i piwem. Jak lubicie punkty widokowe, tak jak ja, to rekomenduję podejść na wzgórze Gellerta, czy też pod statuę Wolności. Tam niestety miejsce jest teraz niedostępne, natomiast jest stąd świetny widok na Budapeszt. Ta statua Wolności została wzniesiona ku czci żołnierzy radzieckich. Po 1989 roku zostały z niej zdjęte wszystkie symbole związane z Armią Czerwoną. No i aktualnie jest to po prostu symbol wszystkich tych ludzi, którzy polegli za Węgry. Kieruję się teraz troszeczkę dalej, cały czas po lewej stronie. Zaraz sobie skoczę na jakiś tramwaj i podjadę pod Basztę. I tam też może skoczę coś przekąsić, tak w nawiązaniu do gubienia kilogramów. Myślę, że tym najpopularniejszym zabytkiem w Budapeszcie jest tak zwana baszta rybacka. Składa się ona z 7 takich wieżyczek symbolizujących wodzów, przywódców węgierskich. Ekstra widok na parlament, do którego pójdę później. Na Wyspę Małgorzaty, którą teraz sobie zobaczycie z ujęcia dronowego w dobrej pogodzie. Jest to taka wyspa, gdzie mieszkańcy Budapesztu spędzają aktywnie swój wolny czas. Głównie i stamtąd też można się przepłynąć Dunajem, na przykład tramwajem, a nie wypożyczać, znaczy nie płacić, nie kupować jakichś wycieczek prywatnych przewoźników. Natomiast co do Baszty, za moimi plecami kościół świętego Macieja, również popularna atrakcja. To wszystko jest etykietowane, co oznacza, że żeby tu wejść, gdzie ja stoję, trzeba wydać 1000 forintów. Dolny poziom tej baszty jest oczywiście bezpłatny, natomiast ja rekomenduję to kupić, bo nie są takie super duże pieniądze, a jednak zobaczcie, ludzi na dole multum, a ja sobie dochodzę praktycznie sam. Ekstra wygląda to miejsce o zachodzie słońca, te baszty są podświetlone, więc klimatyczna lokalizacja. Myślę, że jeszcze na tym moim bilecie będę mógł pójść sobie troszeczkę dalej, bo tak jak wspominałem, to się ciągnie. Ale widok na Budapeszt naprawdę powala. Uważam, że pomimo faktu, że jest kiepska pogoda, to i tak warto tu podejść, na przykład w nocy, nie? Jak to będzie miasto oświetlone, bo zapewne będzie to wszystko też wyglądało kozacko. Słuchajcie, po tej baszcie poszedłem do parlamentu, bo miałem kupiony bilet na 14:15 i mnie oszukano. Zaraz wam to wszystko powiem, nie wszedłem, tak samo ja, jak i kilkadziesiąt innych osób, a chodziło o to, że na stronie, która się wam teraz wyświetli na ekranie, ludzie kupowali bilety właśnie z wejściem do parlamentu. Były osoby z Włoch, z Polski, też później dziewczyny to samo, pogadaliśmy chwilę. Właśnie koleżanka, którą poznałem, blokowała od razu kartę, bo pani w mBanku powiedziała jej, że ta organizacja może na przykład podbierać wam kasę. Jakieś takie małe kwoty, 50 groszy, złotówka, że nawet się nie skapniecie, bo de facto przecież podaliście im wszystkie dane. Więc przestrzegam, raz jeszcze na ekranie strona, która wyskakuje w ogóle pierwsza w Google, słuchajcie. Więc naprawdę można mieć wrażenie, że jest to oficjalna strona parlamentu, a nie jest, bo ta nieoficjalna wygląda tak jak poniżej. Bo tak jak sobie na to spojrzymy, to adres jest kompletnie niezwiązany z tym obiektem. Ludzie w ogóle mówili, no to słuchajcie, dlaczego wy tego nie zablokujecie? Przecież tutaj przychodzi po kilkadziesiąt osób i każdy wam zgłasza ten sam problem. No tak, możecie to zgłosić na policję i takie gadki. Ale wiecie, jeżeli przychodzi jedna osoba i ktoś się przekręcił na kupno biletu do parlamentu, a jeżeli przychodzicie na umówioną godzinę i stoi 30 osób w kolejce, każdy ma taki bilet, no to ktoś powinien się za to wziąć. Zobaczcie tutaj, jak ładnie podświetlona jest baszta, na której byłem wcześniej. Mówiłem, że ona
się podświetla wieczorami. Tu mamy właśnie budynek parlamentu, a ja idę w tamtym kierunku, w kierunku tak zwanego mostu łańcuchowego. Niestety ten most łańcuchowy jest zamknięty. Musiałem sobie kupić parasolkę wcześniej, bo po prostu tak padało, że miałem bluzę pod kurtką mokrą. Dramat. Byłem w Pepco. Pepco mnie poratowało tanią parasolką. Zabiorę do Polski, dam Gosi w prezencie. Szkoda, że ten most łańcuchowy nie jest podświetlony, bo on robi też super wrażenie, ale z tego co mi wiadomo jest w jakiejś renowacji, stąd chyba jest w ogóle wyłączony z ruchu. Tu jak widzicie dużo ludzi stoi, a to dlatego, że znajdują się tutaj takie buty, które są symbolem ofiar Holokaustu. Jedno z takich bardziej znanych miejsc na promenadzie. Tu można sobie kupić jeszcze rejsik po Dunaju. Jak widać panowie cały czas pracują, pomimo niepogody. Ale w takiej deszczowej właśnie to wydaje mi się, że lepszą opcją jest noc, jak się zrobi ciemno, bo miasto jest oświetlone, fajnie wygląda. Więc poczekałbym do wieczora. Dunaj w ogóle szeroki, koryto dużo większe od Wisły i myślę, że jest to też rzeka dużo czystsza. No Wisła jest niestety brudna, mocno. Tak sobie spacerując, nie robiłem tego bez celu. Trafiłem na ulicę, która nazywa się Fashion Street. No i jak widać jest fashion. Ozdoby świąteczne, wszystko oświetlone. Fajna miejscowa. Oczywiście sporo sklepów popularnych marek, ale nie widziałem jak na razie jakichś takich, wiecie, w stylu Louis Vuitton, jakieś Prady, bardziej Zarka, Tommy, tak bardziej przyziemnie można powiedzieć. No ale Mercedesa GTS na środku nie zabrakło. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. No. Jeju, ale machina. Słuchajcie, wspominałem wam wczoraj, że do metra w Budapeszcie jeszcze wrócimy. Właśnie jestem na stacji bardzo popularnej i najstarszej linii M1. W ogóle metro w Budapeszcie ma prawie 100 lat, bo powstało w 1896 roku i jest to najstarsze metro w tak zwanej Europie kontynentalnej. Starsze jest oczywiście londyńskie, ale klimat tych stacji jest niesamowity. Zobaczcie, jakie kolumny, wagoniki, jakie podjeżdżają, są w takim żółtym kolorze i jest ich tylko 3 sztuki. Samo metro jest dosyć niskie. Stacje zrobione w takich płytkach. Wygląda to jakaś prehistoryczna łazienka. Naprawdę super old school. Muszę się tu poczuć jak taki typowy pasażer. Na razie nie jadę. Czekam na kolejne metro. Tu w ogóle obok, zobaczcie, są jeszcze takie budki, gdzie normalnie siedzą kasjerzy. Można sobie kupić bilet. Serio, wbrew pozorom jest to pozycja obowiązkowa w Budapeszcie. Budapeszt jest ogólnie super skomunikowanym miastem, więc naprawdę wracam trochę do tematu biletów. Warto sobie taki całodniowy wykupić, bo możecie się w szybki sposób przemieszczać pomiędzy jednym punktem a drugim. Tak jak widać, dosyć długie schody na dół. I wracam raz jeszcze do Kijowa, bo tam była najniżej położona stacja metro na świecie. Natomiast te schody jadą dużo szybciej. Szybko, trzeba uważać, żeby się nie zagapić, bo można się na dole wyłożyć. Podejście numer 2, oczywiście klasyka gatunku, czyli dzisiaj jest piękna pogoda. Naprawdę, wow, ale jest kurewsko zimno. 1 stopień wieje tutaj od rzeki, w ogóle dramat. Także idę już do parlamentu i za chwilę jeszcze opowiem wam trochę o takich punktach gastronomicznych. Zrobimy taką checklistę miejsc, jakie odwiedziłem. Nie chciałem tam nagrywać z każdego jednego, bo żeby tego vloga nie zdominowało żarcie. Oceniam te punkty pozytywnie i tak naprawdę każdy z nich był polecony przez was, bo zadałem na Instagramie pytanie, gdzie warto zjeść, gdzie warto pójść. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Nazwa mojego konta instagramowego na ekranie, więc jeżeli macie ochotę wymienić czasami jakieś doświadczenia, to zapraszam do obserwowania. I po wycieczce, którą gorąco wam polecam, bo parlament wygląda zjawiskowo. Z takich ciekawostek, jak opowiadał przewodnik, mogę wspomnieć o tym, że wszystko co tam macie powyżej 3 metrów jest zrobione ze złota. Zachowały się też okna, które były zniszczone w trakcie II wojny światowej, jak i sam budynek parlamentu, ale schowali je do piwnicy. Później po wojnie wyjęli i to są te oryginalne, aż miło spojrzeć.
Przejdziecie też do sali, gdzie jest tam ręcznie robiony ogromny dywan. No na mnie zrobił duże wrażenie. Zastanawiam się, jak ktoś, bo to jest w całości ogólnie, jak to było tworzone w tamtych czasach. I następnie jeszcze zobaczycie sobie salę obrad parlamentu węgierskiego, który składa się ze 196 reprezentantów. Nie mogę z tej pogody, brakuje mi tylko okularów, no ale niech będzie to potwierdzenie dla Was, że nawet w listopadzie można trafić tak słoneczny dzień jak dzisiaj, dzień, w którym wracam do domu. Ok, teraz chwila na podsumowanie knajp, a potem pokażę Wam jeszcze taki zameczek. Jak widać tutaj za mną, zamczycho, ja sobie stoję na takim murku z wodą, muszę uważać, żeby gdzieś nie wypaść. Dobra, i teraz te knajpy, o których Wam wspominałem. Pierwsze miejsce, jakie odwiedziłem, to było The Magic, taka knajpeczka zrobiona na wzór Harry'ego Pottera i naprawdę magicznie w środku. Żeby coś zamówić, trzeba było wypowiedzieć jakieś zaklęcie, może być na przykład Abracadabra. Burgery spoko, ja dałem lepsze, no i powiedzmy, że nie jest jakieś takie super tanie miejsce. Następnie wracając z baszty udałem się do takiej bardziej lokalnej knajpy, którą prowadził właściciel, on też przygotowywał potrawy, wypiliśmy tam po szocie i można tu skosztować lokalnego alkoholu, który w smaku przypomina Jagera, bejcherówkę czeską, tak mi pan tłumaczył. Zjecie pyszną kiełbaskę ze świeżym chrzanem. Zachęcam zatem, żebyście zajrzeli. Na koniec oczywiście trafiłem do takiego miejsca, gdzie można zjeść popularnego langosza. Super smacznie, niedrogo, tłusto, macie mnóstwo konfiguracji, żeby wybrać jakiś taki najciekawszy dla Was smak tej popularnej, tradycyjnej węgierskiej potrawy. Na sam koniec poszedłem jeszcze do miejscówki Bobo Weekend, gdzie zbierają się ludzie. Znaczy oczywiście Budapeszt jest bardzo imprezowym miastem, no ale tam jest takie miejsce na wzór jakiegoś night marketu, drinki, masa ludzi, różne pokoje, można siadać, pić piwko, przychodzić z jednego miejsca do drugiego, muzyka na żywo. Wczoraj jakiś chłopak przygrywał i robił naprawdę dobrą robotę. Oczywiście w takich miejscach bardzo dużo turystów, głównie Anglicy, sporo Włochów, Polaków, bo dało się słyszeć polski język, więc gdybyście wybierali się solo, to na pewno będzie okazja z kimś pogadać. Oczywiście pubów i różnego rodzaju knajp w Budapeszcie jest mnóstwo, ale jeżeli chcielibyście mieć taki miks wszystkiego, to polecam Wam właśnie to miejsce. 2 dni temu knajpa Harry'ego Pottera, a teraz wejście na zamek w stylu Harry'ego Pottera. Piękny kompleksik, bardzo ładne miejsce. W ogóle tutaj jest park i lodowisko, więc jeżeli macie ochotę na jakieś takie spacerki, to warto się wybrać w tę okolicę. Tu znajdują się też te drugie termy, które, tak jak mówiłem, w łaźniach Gellerta wydają mi się bardziej popularne, ale w tym sezonie letnim, no bo w zimach jest to wszystko na zewnątrz pozamykane, to Gellerta w ocenie też ludzi, z którymi rozmawiałem, prezentują się bardziej okazale. Nie wiem, czy widzicie, bo razi słońce, ale jest tu gigantyczne drzewo. Przepiękne, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, dawno nie widziałem takiego drzewa. Tak dużego w sensie. Myślę, że jest to super ciekawa okolica na jakiś zachodzik słońca, coś w tym klimacie, bo pewnie zdjęcia tego zamku wyglądają dobrze o takich porach dnia. To wszystko z mojej strony. Dzięki Wam za oglądanie. Liczę na to, że ułożycie sobie jakiś plan zwiedzania Budapesztu po zobaczeniu tego materiału. Ja żegnam się i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jedziemy z Gosią na Sycylię i stamtąd właśnie zobaczycie kolejny odcinek. Ciao!